Znowu mamy nowy kadr, znowu mamy nowe miejsce, w którym nagrywamy film, a to dlatego, że mamy dla Was nietypowy sprzęt, pierwsza recenzja tego typu, LG Styler, czyli inteligentna szafa ze sterylizacją. Pamiętam, jak pierwszy raz to zobaczyłem w newsach i stwierdziłem, że kurczę, fajnie byłoby kiedyś to w ogóle zobaczyć w sklepie, a okazało się, że nie tylko mogłem to zobaczyć w sklepie, ale nawet przetestować. Więc zapraszam Was do recenzji LG Styler. A tak się prezentuje szafa LG Styler. Zacznijmy od jej wyglądu, bo wygląda genialnie. To, co widzicie tutaj i to, z czym musieliśmy się naprawdę natrudzić, żeby dobrze ustawić kadr, to to, że tutaj mamy wielką taflę szkła. I wszystko tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o to urządzenie, wygląda wykonane z najwyższej jakości produktów. To szkło jest idealne, jeżeli chodzi o wygląd. Ma wkomponowane przyciski, ale do nich zaraz jeszcze przejdę. Tutaj mamy u góry takie delikatne logo LG, no i takie informacje, że jest 10 lat gwarancji. Ja bym to pewnie ściągnął, no ale że to jest urządzenie na testy, to oczywiście to zostawiam. Sama szafa, jak widzicie, ma wymiary szafy, czyli niecałe 50 cm, bo 44,5 niecałe 60 cm głębokości i 1,85 m wysokości. Więc jak widzicie, potrzebujecie sporo miejsca na taką szafę. Mogłaby być trochę większa, ale o tym będzie później. Tak jak Wam wspominałem, w tym miejscu znajdują się przyciski, które na co dzień nie są zbytnio widoczne. Widać je mimo wszystko, ale nie rzucają się jakoś super w oczy. Dopiero gdy jak uruchomimy szafę, to w tym momencie wszystko się nam podświetla. Mamy bardzo dużo różnego rodzaju trybów, o których Wam trochę więcej zaraz opowiem. Tutaj podkreśla się przycisk Start Stop, dzięki któremu jestem w stanie uruchomić naszą szafę. Tutaj mam przycisk SmartThings, czyli podłączenie do inteligentnego domu tej szafy, bo o to w tym chodzi. To jest szafa, która powinna służyć nam do tego, że jest rozwinięciem naszego inteligentnego domu. A teraz zajrzyjmy do środka i pokażę Wam, jak ona wygląda w środku. Tak się prezentuje LG Styler w środku. Tak jak widzicie, mamy tutaj do czynienia z urządzeniem wysokiej klasy. Te wszystkie plastiki czy elementy metalowe, czuć, że to jest fajnie wykonane. Trochę mam wrażenie, jakbym patrzył do lodówki z ubraniami, ale to takie moje wewnętrzne wrażenie. Możemy tutaj zmieścić co najmniej 2 ubrania. Powiedzmy, że tutaj jesteśmy w stanie wrzucić coś trzeciego. Więcej nie wsadzimy. Zresztą widzicie, że są specjalnie w tych miejscach wycięte miejsca na wieszaki. Przez co to nie jest super pojemna szafa. 2 rzeczy bardziej do odświeżenia, tak jak idziemy w ciągu dnia, a nie przeprasowania całej naszej garderoby. Tutaj w tym miejscu mamy element, dzięki któremu jesteśmy w stanie wyprasować nasze spodnie w kant. Jego się dosyć wygodnie otwiera. Tutaj otwieramy, wieszamy takie oto spodnie i po całym trybie będą one idealnie wyprasowane. Więc tutaj bardziej odświeżamy, tutaj prasujemy. Na dole znajduje się pojemnik na chusteczki odświeżające, na chusteczki zapachowe, które dadzą naszym ubraniom fajny zapach. To są chusteczki jednorazowe, aczkolwiek tam powiedzmy, że 2 razy jesteśmy w stanie dać radę. One wyglądają w ten sposób, tak to sobie otwieramy. A tym oto przyciskiem, który przesuwa nam taki element plastikowy, jesteśmy sobie w stanie określić, czy ma być full, jeżeli chodzi o zapach, czy chcemy coś po środku. Na dole znajdują się takie oto 2 pojemniki. Jeden na czystą wodę, do którego dolewamy naszą wodę i jesteśmy w stanie odświeżać nasze ubrania, a drugi, do którego dostaje się już powiedzmy zużyta woda, czyli gdy na przykład jest jakieś osuszanie, to ona trafia tutaj. Fajnie jest, że nawet mamy tutaj opisane te zbiorniczki. Tutaj mamy max, tutaj mamy water tank filled with water, tutaj mamy drain tank empty water, czyli wiemy, który do czego służy i widać znowu, że LG to bardzo fajnie przemyślało. Na dole oto znajduje się jeszcze taki oto filtr, który zmiera pyły i różnego rodzaju zanieczyszczenia, który także możemy sobie wyczyścić. A tutaj to ładnie świecące się na niebiesko światełko,
które trochę wygląda jak ten okrąg od Ironmana, który on tutaj posiadał, no to ono dezynfekuje nasze ubrania światłem UV, tak jak widzicie, dzięki czemu mamy pewność, że wszelkie bakterie, a nie baterie, wszelkie bakterie odejdą siną dal. Jeżeli przerasta Was ilość funkcji tej szafy, to nie bójcie się, mnie przerasta ilość funkcji mojej pralki, a są może z 5 czy 6, nie wiem, nigdy ich nie ogarnąłem. Fajnym dodatkiem jest to, że na takim nie rzepie, przyczepionym elemencie do boku tej szafy możemy sobie przykleić taką oto ściągę, którą teraz powinniście mniej więcej widzieć, bo mi jest ciężko mi jest ją ściągnąć, ale na tej ściądze jesteśmy w stanie sobie zobaczyć, jakiego rodzaju mamy do czynienia z jakiego rodzaju ubraniami i jaki tryb powinniśmy włączyć. Mamy tutaj wszelkie różnego rodzaju kategorie, które ja niezbyt jakoś super kojarzyłem, ale właśnie z tym, czy powinniśmy daną rzecz prać, czy suszyć, więc fajnie dla osób tak dużych laików jak ja w tym obszarze, że mamy swoją ściągę i możemy sprawdzić, który tryb powinniśmy włączyć dla danego ubrania. Teraz przejdę przez funkcje, które mamy na samym urządzeniu, dzięki czemu możemy ich użyć bez podłączania urządzenia do komórki. Po prostu wchodzimy, klikamy i jest. Więc uruchamiamy tym przyciskiem. Dźwięk trochę jak z pralki, tak mi się kojarzy, które ostatnio lubią sobie śpiewać i grać. Taki trend. Dobra, przechodzimy przez 5 grup trybów, z których możemy skorzystać. Na sam początek refresh, czyli odświeżenie naszych ubrań. Normalny, lekki i silny. Tutaj, w tym miejscu pojawiają się minuty, ile dana czynność będzie trwała. 39 minut na normalnym, 20 na lekkim i 59 na mocnym trybie. Później mamy special care, czyli jeżeli mamy jakieś ubrania, którymi chcemy poświęcić więcej uwagi, czyli mamy na przykład garnitur albo jakąś kurtkę, mamy tutaj coś związanego z wełną, czy też mamy ubrania sportowe. Poza tym, to co jest na samym dole, downloaded, taki dziwny napis, możemy tutaj sobie ściągnąć z aplikacji dany tryb, który się wyświetli zamiast tego napisu downloaded będzie ten dany tryb, ale do tego przejdę później, gdy już będę Wam opowiadał o samej aplikacji. Później mamy sanitary, czyli dezynfekcję. Dzięki czemu jesteśmy w stanie się pozbyć bakterii, bo ten LG Styler, poza tym, że jest w stanie odświeżać nasze ubrania, poza tym, że jest w stanie prasować je, to również dezynfekuje, dzięki czemu w czasach covidowych, kiedy tych wirusów jest naprawdę dużo, jesteśmy w stanie je wyeliminować z naszych ubrań, a to już moim zdaniem duży krok. Więc tutaj też mamy kilka trybów, jeżeli chodzi o tą dezynfekcję. Od normalnego po heavy duty, który jest mega silny, to już widzicie nawet, że to dłużej trwa. Godzina 23, godzina 33, 53 minuty, no i godzina 53, czyli ten najdłuższy poziom. Później mamy gentle dry, czyli kiedy mamy delikatne suszenie. Mamy tutaj tryb normalny, tryb rain, snow, czyli takiej mgiełki i dehumidify, czyli odciąganie wilgoci. A na samym końcu mamy delay start i tutaj możemy, klikając go, odpalić dane urządzenie za kilka godzin. Czyli jeżeli na przykład kładziemy się spać i chcemy, żeby dajmy na to, nie wiem, 7 rano było wszystko idealnie gotowe, to odpalamy to z opóźnieniem odpowiednią ilość godzin i to wszystko będzie gotowe na rano, a tutaj ten przycisk, który nam się tak ładnie świeci, to jest uruchomienie całego urządzenia. To teraz odpalmy go i zobaczmy, jak działa. Tak jak słyszycie, urządzenie jest dosyć głośne. To nie jest tak, że jest jakiś gigantyczny szum, ale radzę raczej, żeby znajdowało się w innym pomieszczeniu niż Wy, jeżeli na przykład chcecie je odpuszczać w nocy, bo słychać nawet na tym trybie delikatnym refresh, że ono działa. Też na pewno ważnym elementem jest to, że mimo tego, że LG daje bardzo wysoką jakość obsługi z tym urządzeniem, czyli tutaj przyjechały osoby, które faktycznie wniosły o konkretnej godzinie to urządzenie i wypośrodkowały, to ono nie jest idealnie stabilne i trochę chodzi
podczas działania. Zastanawiam się, czy to jest kwestia akurat podłogi, no ale mimo wszystko było pozycjonowane, więc jeżeli macie nierówną podłogę, możecie mieć problem. Jeżeli będziecie mieli idealną podłogę, to myślę, że ten problem nie będzie występował. No i tak jak słyszycie, urządzenie w tle działa i ma tutaj 3 tryby i pokazuje nam, gdzie aktualnie jest. W tym momencie jest na trybie preparing, później będzie steaming i na końcu drying, czyli suszenie tego urządzenia, tego ubrania. Aplikacją do sterowania naszą szafą jest LG ThinQ, czyli aplikacja z inteligentnego domu LG. Tak jak widzicie, ta aplikacja współgra z LG Styler i rozszerza jego funkcje. To, co mi się bardzo podoba, to pełna integracja, czyli ja sobie ją w tym momencie uruchomię i gdy ja sobie zmienię tryb ręcznie w tym miejscu, to zmienia mi się to również w aplikacji. Mogę także zdalnie sterować aplikacją. Muszę jedynie przytrzymać przez 3 sekundy ten oto przycisk. I dzięki temu mamy tutaj przycisk Remote, dzięki któremu jestem w stanie zmieniać dany tryb naszego LG Styler. Poza tym, że mam wszystkie te tryby, które są tutaj, przy okazji przetłumaczone, dzięki czemu wiem lepiej, co się pod nimi kryje, to mogę sobie pobrać różne cykle, na przykład ogrzewanie koca i gdy ja go sobie uruchomię, to pod tym download włącza się ten dany tryb, który sobie ściągnąłem z internetu, dzięki czemu jesteśmy w stanie o wiele bardziej rozszerzyć funkcjonalności naszego Stylera. W samej aplikacji możemy też m.in. pobrać sobie te różnego rodzaju cykle, o których Wam wspominałem. Mamy ich naprawdę dużo, więc mamy tutaj sporo do wyboru. Możemy również sprawdzić sobie zużycie energii, aczkolwiek to nie jest jakieś super, bo widzicie, mamy takie bardzo proste te ilości cykli, które są wykonane. Mamy pobór mocy, ale też nie jakoś super informujące nas, bo mamy tylko raz, dwa, tam 3, 4, 5, 6, więc moim zdaniem tutaj LG mogłoby rozbudować tą funkcję monitoringu zużycia energii. Fajnie, że jest, ale mogłoby być więcej. Poza tym w samej aplikacji możemy sobie odpalić Night Care, czyli taką opiekę nocną, czy ten Delay Start, gdy, tak jak Wam wspominałem, sobie chcemy opóźnić działanie urządzenia o ileś godzin. I mamy też m.in. Smart Diagnosis, czyli diagnostykę. Jeżeli cokolwiek się złego dzieje z naszą szafą, to dzięki połączeniu z aplikacją jesteśmy w stanie to wykryć. To też taki fajny element. Trochę się tam nastałem, więc mogę wrócić na swój wygodny fotel przy kominku, gdzie podsumuję LG Styler, czyli pierwszą inteligentną szafę, z jaką miałem do czynienia i którą mogłem zrecenzować. Zacznijmy od plusów. Czyli tak, LG Styler ma gigantycznie dużo funkcji, wszelkiego rodzaju, o wiele więcej niż się spodziewałem, o wiele więcej niż znam z życia codziennego. Szczególnie jeżeli ją połączycie z aplikacją LG, co szczerze Wam polecam, wtedy ta ilość funkcji się zdecydowanie zwiększa, bo jest ich w aplikacji więcej, jak widzieliście, niż na samej szafie i możemy nawet sobie odgrzać kocyk, więc jeżeli tego potrzebujemy. LG jest szafą prasującą, sterylizującą, odświeżającą. Zacznijmy od tego, co ona nam wyprasuje. Spodnie w kant idealnie wyprasuje, a ja osobiście chodzę dużo w garniturze, więc to jest dla mnie zdecydowany plus. Jeżeli chodzi o samą koszulę, no to już nie bardzo. Tutaj musimy ją najpierw wyprasować, a szafa jest ją w stanie nam odświeżyć. Więc fajnie byłoby, gdyby ona mimo wszystko była w stanie ją również wyprasować. Poza tym szafa jest naprawdę fajnym narzędziem, jeżeli chodzi o tą sterylizację. Tak jak Wam opowiadałem, w czasach covidowych naprawdę mocno zwracamy na to uwagę, żeby wszystko było sterylne, a kolejne urządzenie w naszym domu, dzięki któremu nasze ubrania, które nosimy na co dzień, nie mają tych bakterii, które mogą roznosić wirusa, jest bardzo ważne, więc to jest kolejny gigantyczny plus dla LG. No ale niestety idealnie nie jest. Szafa jest stosunkowo mała. Moim zdaniem mogłaby być większa, bo możemy tam tak naprawdę wrzucić 2 sztuki ubrań i to trwa około godziny, 2, więc stosunkowo długo. Jest to też mimo wszystko produkt mocno premium, tak? Ta szafa kosztuje około 7000 zł, więc nie każdy może sobie na nią pozwolić. Ja też powiem szczerze, że ją dostałem na testy od firmy LG.
ale produkty premium mają to do siebie. Szafa jest prześliczna. Szafa jest prześliczna, to lustro, jej wykonanie, to jest naprawdę rzecz, którą chciałbym mieć w mieszkaniu. Czy sprawi, że zniknie żelazko? Nie. Dalej będziemy go potrzebować, ale do nowoczesnej garderoby i do smart domu będzie pasowała idealnie. Więc jeżeli szukacie ciekawego dodatku właśnie do waszej garderoby, bo raczej ona wyląduje w tego typu miejscu i gdzie chcecie mieć właśnie sterylizację ubrań, odświeżać te ubrania i na przykład wyprasować sobie spodnie w kant, to LG Styler jest narzędziem dla was. Jeżeli szukacie czegoś, co wyeliminuje wam żelazko i będzie, nie wiem, jakimś tanim odpowiednikiem, to zdecydowanie nie jest tego typu produkt. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała. Dowiedzieliście się czegoś więcej o LG Styler. Ja również. Mam nadzieję, że tych produktów będzie o wiele więcej i że LG Styler będzie pierwszym z wielu i że będziemy mieli również do czynienia z całymi wielkimi szafami, które pewnego dnia sprawią, że nie będziemy musieli już potrzebować naszego żelazka. Ja dziękuję dzisiaj wam za tę recenzję. Pozdrawiam was obok mojego kominka. No i oczywiście klikacie subskrybuj, lajkujecie nasz film, wbijacie na kolejne filmy. No i do zobaczenia na kanale SmartMe.